Final Fantasy XVI naprawdę mi się podobało, mimo wielu dość ewidentnych problemów. Początkowo powstanie dodatków nie było pewne. Fakt, że tytuł zyskał dość mieszane opinie, nie napawał mnie optymizmem. Jednak na szczęście owe rozszerzenia w końcu powstały. Pierwsze, mniejsze, zatytułowane Echoes of the Fallen zostało wydane 7 grudnia, zaś większe The Rising Tide 18 kwietnia. Naprawdę cieszyłem się na myśl o powrocie do Valistei, więc zakupiłem przepustkę sezonową i ograłem oba dodatki zaraz po sobie. Czy było warto? Zapraszam do recenzji. Na początku zaznaczam, że w materiale pojawią się spoilery z fabuły podstawki. Jako że akcja dodatków rozgrywa się zaraz przed ostatnią misją, to omówienie ich bez tego byłoby bardzo trudne. Wraz z premierą The Rising Tide do gry ukazała się również dosyć duża aktualizacja. Wprowadziła ona kilka elementów, które uprzyjemniają rozgrywkę. Między innymi szybkie kończenie zadań pobocznych oraz możliwość dowolnego przypisania przycisków na kontrolerze. Jednak dla mnie najbardziej istotnym dodatkiem było wprowadzenie możliwości tworzenia maksymalnie 5 własnych zestawów umiejętności, między którymi możemy się przełączać, co naprawdę pozytywnie wpłynęło na eksperymentowanie ze systemem walki. Należy jednak pamiętać, że aby móc korzystać z wybranych zdolności, to wciąż muszą one być przez nas wykupione, więc jeszcze bardziej skłania nas to do zdobywania punktów umiejętności. Aktualizacja wprowadziła jeszcze kilka mniejszych rzeczy, jak możliwość zmiany wyglądu naszego miecza bez wpływu na statystyki, a także dodatkowe stroje dla postaci. Do tego teraz na mapie zależności między postaciami możemy sprawdzić ich myśli na temat pozostałych. Ciekawy pomysł, jednak są one bardzo prymitywne oraz często na siłę dotyczą postaci, które nie miały ze sobą za wiele do czynienia. Przejdźmy jednak do samych dodatków. Dostęp do Echoes of the Fallen uzyskujemy rozmawiając w kryjówce z Charon. Jest ona zaniepokojona pojawieniem się na czarnym rynku tajemniczych kryształów zmierzchu, które mimo tego, że są zdecydowanie mniej wytrzymałe od swoich jaśniejszych odpowiedników, to i tak cieszą się dużym zainteresowaniem z racji tego, że wszystkie państwa zaczęły tracić swoje matczyne kryształy. Clive decyduje się odkryć, kto je sprzedaje oraz skąd je bierze, a także pozbyć się ich na dobre. Fabuła, jak sama nazwa wskazuje, koncentruje się na cywilizacji upadłych, ich zaawansowanej technologii oraz tym, w jaki sposób chcieli oni dorównać Ultimie. Element futurystyczny jest tutaj uwypuklony jak nigdy wcześniej. Dodatek nawet nie próbuje kamuflować tego, że jest to w zasadzie science fiction, więc jeżeli komuś nie pasowało to w podstawce, to tutaj będzie jeszcze bardziej niezadowolony. Lore jest tutaj poszerzone w niewielkim stopniu, a fabuła nie jest specjalnie ciekawa czy zajmująca. Ciężko, żeby taka była, skoro jest ona opowiedziana w jedynie 2 godziny i to na jednym wdechu, bo podczas zaledwie jednej misji. Dużą zaletą opowieści w podstawce była jej długość oraz to, że sporo się tam działo, a nie jeden wątek był prowadzony przez wiele godzin. Tutaj nie ma po prostu takiej możliwości. Fabuła dotyczy tutaj tematu dostatecznie ważnego, aby naszym bohaterom chciało się nim zająć zaraz przed ostateczną bitwą, ale jednocześnie na tyle pobocznego, aby główna opowieść miała sens bez niego. Narracja jest częściowo pretekstowa i przekazywana łopatologicznymi środkami, w postaci swego rodzaju dzienników audio, które pojawiają się tutaj bez większego uzasadnienia. Przez cały dodatek towarzyszy nam Joshua oraz Jill. Prawdopodobnie tylko po to, aby Clive miał się do kogo odezwać. Pojawiają się tutaj również 3 nowe postacie, ale ich wątek również jest potraktowany pobieżnie. Chociaż nadaje on trochę kontekstu do tego, w jaki sposób brak kryształów wpływa na mieszkańców krainy. Co zaskakujące, nie są oni kompletnie wyciągnięci z kapelusza. Jednak nic więcej na ten temat nie powiem, poza tym, że sami możecie się w pewnym momencie nieco zdziwić. Właściwa część dodatku ma miejsce wewnątrz Iglicy Mędrców, czyli jednej z budowli upadłych. Jej wykonanie to jeden z mocniejszych aspektów tego DLC. Lokacje są wykonane starannie i zdarza się, że ich prezentacja oraz widoki robią wrażenie. A i sama paleta barw przez większość czasu odbiega od tej, z którą zawsze mieliśmy do czynienia podczas eksploracji ruin prastarej cywilizacji. Szkoda, że z czasem poziom wykonania nieco spada, a całość i tak pozostaje siecią bardzo liniowych korytarzy. Naturalnie jedyne, co będziemy tutaj robić, to walczyć. Nasze możliwości bojowe są tutaj poszerzone bardzo skromnie, bo jedynie w postaci kilku nowych talizmanów, które wzmacniają niektóre ruchy, jak uniki, po których wykonaniu mamy zwiększone tempo odnawiania zdolności. Nie jest to coś, co w zauważalnym stopniu wpłynęłoby na walkę. Występujący przeciwnicy to w głównej mierze bardzo nieznacznie przerobione egzemplarze z podstawki. Najwięcej jest tutaj maszynerii upadłych, jednak pojawiają się tutaj również potwory. Prawdopodobnie po to, aby walka nie stała się zbyt monotonna. Dlatego też twórcy musieli fabularnie uzasadnić ich występowanie i według mnie zrobili to w naciągany sposób. Nowych przeciwników jest zaledwie 2, jednak sprawiają całkiem dobre wrażenie. Nie można powiedzieć, że zostali oni potraktowani po macoszemu. Daniem głównym jest jednak tutaj ostatni boss,
którego oczywiście nie pokażę. Jednak stanowi on jeden z najmocniejszych punktów tego dodatku. Jest szybki, agresywny, zadaje duże obrażenia, a same ataki pokrywają taki obszar, że naprawdę trzeba się postarać, aby ich uniknąć. To jeden z najtrudniejszych bossów w tej grze. I również jeden z najbardziej epickich. Prawdopodobnie jego designer na pytanie, ile chcesz efektów graficznych, odpowiedział tak. To, co się dzieje podczas tej walki, sprawiło, że zacząłem się zastanawiać, jakim cudem gra daje radę to wszystko ogarnąć. Ilość różnych laserów, świateł i kolorowych wizualizacji połączonych z wysokim tempem walki oraz dynamiczną elektroniczną muzyką sprawiają, że jest to jedno z najbardziej zapadających w pamięć starć w grze. Pomimo tego jednak dodatek ten uważam za niezbyt udany. Stworzenie rozszerzenia fabularnego, mając do dyspozycji tak małe pole manewru, nie sprawdziło się zbyt dobrze. Jak jednak sprawa ma się ze wzburzoną falą? Dostęp do niej uzyskujemy po przeczytaniu dostarczonego do nas listu od nieznanego nadawcy, w którym prosi nas on o pomoc w uratowaniu dominanta Lewiatana. Za pośrednictwem wspólnych znajomych docieramy do nadawcy, którym okazuje się być niejaka Szula, przywódczyni uważanego od 100 lat za wymarłe plemienia zwanego Dziećmi Wody, pośród których według wierzeń narodził się dominant Lewiatana. Nieznajoma informuje nas, że obecny dominant jest uwięziony w tytułowej wzburzonej fali, a jako że nasz bohater słynie w krainie jako niszczyciel matczynych kryształów i pogromca ikonów, to może okazać się pierwszą osobą zdolną uwolnić dominanta tego, który od lat jest nazywany zaginionym. Clive, Joshua oraz Jill postanawiają spełnić jej prośbę i razem udają się do ukrytej przed światem krainy zwanej Mysidia. Fabuła w całości dotyczy dominanta Lewiatana i skupia się na motywie odkupienia win za swoich przodków oraz na tym, co doprowadziło do ich popełnienia. Samo wyjaśnienie, dlaczego Lewiatan przez tyle lat był nieobecny oraz szczególnie dlaczego nie interesował się nim sam Ultima, jest tutaj wyjaśnione niespecjalnie przekonywująco. Główny wątek nie jest ani wielowątkowy, ani złożony, a także można go ukończyć w zaledwie 4 godziny. Jest krótki, ale za to dobrze skondensowany i opowiedziany w zajmujący sposób, więc na pewno nie mogę powiedzieć, aby mnie znudził. Odwiedzamy garstkę stworzonych na potrzeby misji świetnie wyglądających lokacji, a także walczymy zarówno z przerobionymi przeciwnikami z podstawki, jak i nowymi egzemplarzami. Wszyscy wypadają naprawdę dobrze, szczególnie ostatni boss, którego wygląd i animacje świetnie się prezentują, a do tego stanowi on sprawiedliwe wyzwanie. Naturalnie w pewnym momencie dojdzie do pojedynku Ifryta z Lewiatanem. Jak dla mnie plasuje się on raczej w połowie rankingu walk ikonów, ponieważ ustępuje pod względem rozmachu Ultimie, Bahamutowi czy nawet Tytanowi. Chociaż to raczej kwestia skali, bo są to jedne z najbardziej epickich rzeczy jakie widziałem w grach. Walka z ikonem wody i tak robi duże wrażenie. Muzyka jak zawsze brzmi świetnie i podkręca emocje, a wodna sceneria pozytywnie się wyróżnia. Starcie jest naprawdę wymagające i podzielone na kilka faz. Jeżeli ktoś postanowi sobie przejść je bez używania leczniczych ognisk, to prawdopodobnie będzie musiał sporo potrenować. Poza tym jednak fabularnie nie za wiele się tutaj dzieje, a większość narracji opiera się na prezentowaniu tutejszej społeczności dzieci wody, ich kultury i historii. Nawet interesowało mnie poznawanie ich sposobu bycia, symboli i rytuałów, choć wymyślenie ich nie wymagało od twórców wspięcia się na wyżyny kreatywności. Tak jak w podstawce, dowiadujemy się tutaj sporo mniej lub bardziej istotnych informacji, dzięki czemu zaprezentowana kraina wydaje się być ciekawsza i bardziej sugestywna. Występujących nowych postaci jest garstka i tak jak w podstawce, wszystkie mają nieskomplikowaną osobowość, wliczając w to centralną postać dodatku, Szulę. Mimo tego nawet można ją polubić, a jej motywacja jest przekonująca. Lore świata jest tutaj rozszerzone dość oszczędnie, jednak czytanie dodatkowych informacji o istniejących wcześniej elementach fabuły oraz tych wprowadzonych w dodatku jest tak samo przyjemne jak w podstawce. Choć jest tutaj trochę elementów, które wyraźnie mają służyć rozgrywce, przez co wydają się naciągane. Jak na przykład fakt, że plemię oraz cała kraina jest ukryta przed światem za pomocą iluzji, aby uzasadnić, dlaczego została ona zupełnie pominięta w podstawce oraz dlaczego świeci tutaj słońce. I całe szczęście, że świeci, bo po prymogenezie reszta krainy wygląda koszmarnie brzydko. Przyjrzyjmy się więc naszej nowej krainie. Mysidia to kolejny oddzielny biom, po którym możemy się poruszać, porównywalny rozmiarem z najmniejszym Valoedem. Tutaj tak samo jak w Echoes of the Fallen, wykonanie lokacji jest na wysokim poziomie. Kraina wyróżnia się wizualnie, ponieważ jest wykonana w klimacie tropikalnym, więc występuje tu adekwatna roślinność, a także ruiny przypominające te należące do Majów. Musimy jednak przymknąć oko na fakt, że znajduje się ona po drugiej stronie wybrzeża Sunbreak, więc tak bliskie sąsiedztwo różnych klimatów geograficznych nie ma za wiele sensu.
Zgodnie z tematyką dodatku, kraina jest silnie związana z wodą, więc poza sporym wybrzeżem często pojawiają się tutaj również wodospady, strumienie i mokradła. Całość sprawia wrażenie nieskalanej cywilizacją, będąc przy tym naprawdę urokliwą. Potrafi ona zachwycić, chociażby na samym początku, gdy poruszamy się w kotlinie między górami. Myślę, że jest to najpiękniejsza kraina z gry, a także jedna z najszczegółowiej wykonanych. Mimo swojego niewielkiego rozmiaru, całość jest całkiem różnorodna, pozostając przy tym spójną. Specjalnie starałem się w jak najmniejszym stopniu zerkać na mapę, ponieważ granice obszaru, po którym możemy się poruszać, nie są aż tak widoczne, więc wydawał się on nieco bardziej otwarty, co pomagało sprawiać wrażenie, że poruszamy się po nieco bardziej realistycznie zaprojektowanym świecie. Przemierzanie Mesydii to mocna strona tego dodatku. Ogólnie cała kraina ma bardzo przyjemny, sielski, letni klimat, na co zdecydowanie ma wpływ ładna, spokojna muzyka lecąca podczas eksploracji, kontakt z lokalną, ukrytą przed światem społecznością oraz fakt, że całość narracji, pomimo kilku smutniejszych wątków, przez większość czasu jest optymistyczna. Rozgrywka wygląda tak samo jak w podstawce. Poza przechodzeniem wątku głównego możemy zająć się wykonywaniem zadań pobocznych. Na początku wrażenie miałem mocno negatywne, ponieważ pierwsze dwa questy są idiotycznie proste, a nagrodę za nie stanowi odblokowanie miejscowego kupca i kowala. Później na szczęście jest lepiej. Co prawda większość zadań i tak pozostaje dość nieskomplikowana, a rozgrywka opiera się na standardowym idź tam, pogadaj z tą postacią, pokonaj tego potwora, to pozwalają nam chociaż dowiedzieć się więcej o lokalnej społeczności i bardziej się do niej przywiązać, a także poszerzyć naszą wiedzę o świecie gry. Jest to w zasadzie jedyny, choć jak dla mnie wystarczający powód, aby się nimi zająć. Po ukończeniu głównej fabuły dodatku odblokowujemy sporo dodatkowych rzeczy, w tym zadania poboczne rozszerzające poruszone w niej wątki oraz takie stanowiące dla niej epilog. W Mesydii nie pojawiają się polowania na potwory, jednak w zamian dostajemy tutaj nową aktywność w postaci szukania ukrytych surowców. Nie jest nam w żaden sposób powiedziane, gdzie się one znajdują. Musimy odnaleźć je na własną rękę, na podstawie wydawanych przez nich dźwięków oraz efektów wizualnych. Są one potrzebne do wytwarzania kilku nowych, niespecjalnie przydatnych talizmanów, tak więc zbieramy je bardziej dla własnej satysfakcji. Jednak uważam, że jest to mały krok w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o to, jakie aktywności poboczne powinna zawierać ta gra. Do dyspozycji mamy również obelisk z wyzwaniem dla naszego nowego, wodnego Eikona. Właśnie. Przejdźmy do prawdopodobnie najistotniejszego aspektu tego dodatku, czyli zdolności, które zdobywamy po wchłonięciu mocy Lewiatana. Są one dobrze zbalansowane oraz użyteczne. Seria wodnych pocisków naprawdę skutecznie ogłusza wrogów, jednak wymaga bliskiego podejścia. Do tego wykonanie pełnej salwy zabiera trochę czasu. Mamy też zdolność przeciągającą przeciwników w jedno miejsce, co bardzo dobrze współgra ze zdolnościami skupionymi na zadawaniu masowych obrażeń. Nowe zdolności pod niektórymi względami są podobne do tych już istniejących, jednak różnią się na tyle, że pozostają świeże. Ogólnie rzecz ujmując, Lewiatan nieco bardziej skupia się na kontroli tłumu, chociaż kilka zagrań naprawdę potrafi pomóc w walce z większymi przeciwnikami. Główna zdolność zagubionego Eikona umożliwia nam przejście w osobny tryb walki, podczas którego strzelamy do przeciwników oraz posyłamy ku nim wodne salwy oraz bomby. Wrażenia są osobliwe, ponieważ poruszamy się wtedy bardzo wolno oraz jesteśmy ograniczeni do walki dystansowej opartej na autocelowaniu. Początkowo wydaje się ona wtedy monotonna, bo możemy ograniczyć się do naciskania jednego przycisku. Jednak system ten nie jest taki płytki. Z racji zmniejszonej mobilności jesteśmy zmuszeni do wykonywania uników, które są w tym trybie wzmocnione. Jesteśmy też skłaniani do używania odpowiednich strzałów w odpowiednim momencie. Szerokiej salwy, gdy przeciwnicy ładnie ustawią się w szeregu, oraz bomb połączonych z odskokiem, gdy podejdą oni zbyt blisko. Gdy dostrzegłem możliwości, jakie dają poszczególne ataki, zacząłem bawić się dobrze. Również dlatego, że przypomniałem sobie o możliwości skupienia się na konkretnych celach, co zdecydowanie ułatwiło atakowanie tych przeciwników, na których mi zależało. Do systemu walki dodano coś jeszcze, o czym nie mogę wam powiedzieć, ponieważ jest to niespodzianka, która mocno mnie zaskoczyła. Dlatego zdecydowanie nie chcę wam jej zdradzać. Powiem tylko tyle, że jeżeli bardzo podoba wam się walka w 16 oraz lubicie z nią eksperymentować, to owa niespodzianka bardzo wam się spodoba. Trochę dziwię się, że twórcy postanowili zrobić z tego tajemnicę i jedynie puścili do nas oko w zwiastunie, ponieważ jest to jeden z elementów, który dla niejednego gracza może być naprawdę istotny, jeżeli chodzi o zakup dodatku. Tutaj również dodano kilka nowych talizmanów, jednak bardziej unikalnych niż te, które były w poprzednim DLC. Są przykładowo takie, które wzmacniają podstawowe zdolności Eikonów, jak doskok Feniksa czy przyciągnięcie Garudy. Jest to prosty, ale użyteczny zestaw, dla którego co bardziej kreatywni gracze na pewno znajdą ciekawe zastosowanie. We wzburzonej fali dodano również tryb nazwany Wrota Kairosu, który jest nieco zbliżony do krwawego pałacu z Devil May Cry. Jednak jest on przerobiony w dość istotny sposób.
Tryb ten polega na pokonywaniu coraz trudniejszych fal przeciwników. Między nimi możemy wybrać dowolne zdolności, jednak nie wyposażenie. Zdobywamy tutaj dwie waluty. Za jedną ulepszamy naszą postać, czyli zwiększamy zdrowie, odporność czy zadawane obrażenia, a za drugą kupujemy czasowe bonusy. Walutę zdobywamy na podstawie ilości punktów, które są naliczane za stylową walkę, niczym w Devil May Cry. Jeżeli będziemy używać różnorodnych taktyk, a także skutecznie korzystać z umiejętności, to nasz mnożnik punktów będzie rosnąć. Jednak otrzymywanie obrażeń i wykonywanie ciągle tych samych ataków sprawi, że spadnie. Jest to świetny system, bo musimy skupić się nie tylko na skutecznej walce, ale również różnorodnej. Kilka pierwszych fal jest naprawdę bardzo prosta do pokonania, jednak stanowią one raczej okazję do zdobycia jak największej ilości punktów, co zdecydowanie przyda się w późniejszych falach. Ukończenie starć z wysoką oceną, nawet tych najprostszych, wymaga naprawdę dużo skupienia i precyzji, oraz przemyślenia, jakie zdolności pozwolą zdobyć w danym starciu jak najwięcej punktów. Tryb ten jest naprawdę przyjemny oraz angażujący, również dlatego, że nie mamy dostępu do jednorazowych przedmiotów, więc jesteśmy zmuszeni cały czas mieć się na baczności, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na marnowanie zdrowia. Ich miejsce w pewnym sensie zajmują czasowe wzmocnienia, jednak one same wypadają zdecydowanie ciekawiej. Nie są to tylko proste ulepszenia w stylu zwiększonej odporności na obrażenia, gdy mamy mało zdrowia, ale również takie zwiększające skuteczność zdolności opierających się na kontrowaniu ataków, czy takie, które skracają czas magicznego wybuchu. Do tego ciągle stawiane jest przed nami jakieś wyzwanie. Początkowo jedynie związane ze stylową walką, jednak z czasem kolejne fale stają się zauważalnie trudniejsze i bez odpowiedniego dobrania ikonów oraz bez kupienia odpowiednich ulepszeń będziemy mieć problem, żeby posunąć się naprzód. Jeżeli zginiemy, nasz postęp resetuje się i ponownie zaczynamy od pierwszej fali. Przejście trybu za pomocą wszelkich dostępnych środków nie stanowi dużego wyzwania. Mi udało się to za czwartym razem. Jednak jeżeli będziemy chcieli uzyskać jak największe oceny za poszczególne fale, to będziemy musieli się trochę namęczyć. Wrota Kairosu to całkiem udany tryb, który utwierdził mnie w przekonaniu, że Final Fantasy XVI posiada naprawdę dobry system walki. Powinien być w grze na premierę, ewentualnie zostać wprowadzony w aktualizacji. Umieszczenie go w płatnym dodatku jest w mojej opinii nieporozumieniem. Podsumowując, pierwsze DLC jest jak dla mnie niepotrzebne. Przez to, że jest tak niewielkie, nie ma możliwości rozwinąć skrzydeł. Fabularnie nie opowiada niczego ciekawego, a świat gry nie zostaje rozwinięty w żaden sensowny sposób. Sporo elementów narracji ma jedynie służyć rozgrywce. Ładnie wykonane lokacje oraz jeden imponujący boss to jedyne wyraźne zalety. Do tego cena 45 zł za jedynie 2 godziny rozgrywki to kradzież w biały dzień. The Rising Tide na szczęście wypada zauważalnie lepiej. Stosunek ceny do ilości godzin jest tutaj bardziej opłacalny, bo zrobienie wszystkiego co się da może zająć około 10 godzin. Wciąż nie jest to specjalnie dużo, jednak myślę, że tutaj nie należy podchodzić do tego w ten sposób, ponieważ głównym atutem dodatku są udostępnione nam nowe możliwości związane z walką, które niejednego gracza skłonią do wielu godzin eksperymentów. Dzięki nim system walki staje się jeszcze bardziej kompletny i pozwala na tworzenie jeszcze większej ilości buildów. Może mógłby być on bogatszy w treść, jednak skupienie wysiłków na rozbudowie najlepszego elementu gry wydaje się być lepszym rozwiązaniem. Poza tym dodatek jest również przyjemnym powiewem świeżości pod względem stylistyki i klimatu. Było to dla mnie satysfakcjonujące i relaksujące zakończenie przygody z tą grą. To prawdopodobnie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o Final Fantasy XVI, ponieważ nie ma planów na stworzenie kolejnych dodatków, a na powstanie bezpośredniej kontynuacji też raczej nie mamy co liczyć, skoro Square Enix przyznało, że wyniki finansowe nie spełniły ich oczekiwań. Trochę szkoda, ale może jest to dobry pretekst do zapoznania się z innymi odsłonami serii. Jeżeli oglądają to jacyś weterani, to zdecydowanie napiszcie, która część Final Fantasy jest waszą ulubioną oraz dlaczego. To tyle ode mnie. Na razie.